Gdy patrzy się na ten zabytkowy kompleks, można odnieść wrażenie, że to jeden ogromny budynek. Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości jest to zamek, a obok pałac. Powstanie obu dzieli około 500 lat historii. Historyczne początki starszego z nich datuje się na połowę XIII wieku. To w tym czasie Albrecht Dewin wzniósł murowany zamek. Budowla powstała na planie zbliżonym do kwadratu 31 na 34 metry. Zamek w dolnej części jest zbudowany z kamienia, a w wyższej z cegieł. Znajdowała się tu również trzykondygnacyjna część mieszkalna. Zamek był stopniowo rozbudowywany przez kolejnych właścicieli. Wackowie dobudowali skrzydło zachodnie i czworoboczną wieżę od południa, co miało miejsce w latach 1320–1329. Bibersteinowie dokonali wielu zmian. Na początku XV wieku dobudowane zostało skrzydło wschodnie, a w połowie XVI wieku zostały przeprowadzone bardziej gruntowne przebudowy zamku, nadające mu renesansowy charakter, a na dziedzińcu wzniesiono krużganki z dozdobną dekoracją sagrafitową. Dopiero kolejni właściciele zamku Promicowie zdecydowali o rozpoczęciu budowy czegoś bardziej reprezentacyjnego. W latach 1710–1726 zbudowany został pałac. Cofnijmy się nieco w czasie i zobaczmy na starych zdjęciach, jak duży istnieje kontrast między stanem dawniejszym a obecnym. Barokowy charakter zamkowej wieży został nadany około roku 1700 przez Promiców. Nieco później, bo w latach 1710–1726 został wybudowany także znajdujący się obok zamku pałac. W 1815 roku Żary włączono do Prus, a kompleks pałacowo-zamkowy należał do Związku Niemieckiego. Wówczas to barokową rezydencję przeznaczono na siedzibę władz miejskich. Od roku 1824 zamek służył jako więzienie. W latach 30. XX wieku do roku 1945 był zaadoptowany na Miejskie Muzeum. Niestety, w kwietniu 1944 roku podczas bombardowania alianckiego narożnik zamku został zniszczony po uderzeniu bomby lotniczej. W 1945 roku pożar zniszczył obie budowle, które jedynie przykryto nowym dachem. W niewielkiej odległości od zamku po jego północnej stronie znajduje się park. Pierwotnym inicjatorem powstania tego miejsca był Erdmann II von Promitz. Park powstał w tym samym czasie, co budowany w pobliżu pałac, a więc na początku XVIII wieku. Wyraźnie widać podział na część ściśle geometryczną. Prostokątne alejki prowadzone są równolegle do siebie. Zadbano również o sporą ilość ławek, co zachęca do odpoczynku w tym miejscu między azaliami i hortensjami. W części krajobrazowej swobodnie poskręcane dróżki biegną pomiędzy bogato nasadzonymi tu drzewami liściastymi. Licznie występują kasztany, dęby, klony, lipy, buki purpurowe. Można zobaczyć też rzadko spotykane odmiany, a wśród nich magnolię, surmię bignoniową, sosnę himalajską czy jodłę kalifornijską. Dzięki takiej różnorodności park zaskakuje o każdej porze roku. Charakterystycznym obiektem parku jest niewielki pawilon muzyczny sąsiadujący z fontanną. Decyzję o jego rekonstrukcji podjęto w 2006 roku.
1929 roku w parku wybudowano pawilon muzyczny, którego fundatorem był właściciel apteki dr Langa. Mogły tu koncertować różne zespoły muzyczne. Niestety 11 kwietnia 1944 roku podczas bombardowania miasta został on zniszczony. Od północnej strony parku znajduje się Brama Błękitna. To pierwotna brama wjazdowa do Pałacu Promiców. Jej powstanie datuje się na 1708 rok, jest więc starsza niż sam pałac. Brama prawdopodobnie była pokryta bluszczem koloru indygo i stąd wzięła się nazwa Brama Błękitna. Początkowo po przekroczeniu bramy szło się bukowym tunelem. Niestety w latach 30. XX wieku, gdy buki zaczęły obumierać, zastąpiono je kasztanowcami. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych, a jednocześnie historycznych jest wieża wartownicza. Stanowiła ona jeden z elementów obronnych miasta. Usytuowana była w pobliżu Bramy Dolnej. Kiedy jednak wskutek upowszechnienia się nowej broni i technologii, umocnienia w postaci grubych murów, fos czy wież strażniczych straciły na znaczeniu, z czasem to miejsce zostało opuszczone, a w końcu stało się także przeszkodą w rozwoju miasta. Zostało więc rozebrane. Do naszych czasów zachowały się jedynie fragmenty murów, które stanowiły m.in. część budynków mieszkalnych. Wieża wartownicza Bramy Dolnej powstała w pierwszej połowie XIV wieku, gdy wznoszono kamienno-darniowe mury obronne wraz z bramami oraz wieżami wartowniczymi. Budowa umocnień trwała do XVI wieku. W odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów znajduje się kolejna wieża obronna, lecz obecnie spełnia funkcję dzwonnicy kościoła. Porównanie starych zdjęć pokazuje, że po zniszczeniach wojennych zmieniła się jej kopuła. Wieża wartownicza została wykonana z kamieni polnych i została uzupełniona bryłami rudy darniowej. Posiada potężne mury o grubości przekraczającej 2 metry. Wieża dotrwała do naszych czasów praktycznie w niezmienionej formie. Na starych fotografiach widać, jak zmieniał się ten fragment miasta. Dawniej w pobliżu wieży znajdowały się liczne budynki, które przybierały do muru obronnego oraz samej wieży. Obecnie, gdyby nie zdjęcia, nie byłoby po nich śladu. Gdy jednak ponownie popatrzymy na wieżę wartowniczą, wówczas dostrzeżemy wyraźny ślad budynku, który zrastał się z nią przez wiele lat. Zupełnie jak po zdjętym ze ściany obrazie. Na przedwojennym zdjęciu po prawej widać fragment domu, który przewyższał nieco mur obronny. Obecnie budynek już nie istnieje. Podsumowując, w Żarach jest sporo miejsc wartych zobaczenia. Szkoda, że pałac, który powinien być wizytówką miasta, z bliska straszy, bardziej przypomina ruinę niż pałac. Mimo wszystko warto zobaczyć go z pewnej odległości. Z całą pewnością na uwagę zasługuje park. Spędzenie tu większej ilości czasu może być bardzo przyjemne. Różnorodność tego, co w nim znajdujemy, jest wyjątkowo ciekawa. To miejsce warte zobaczenia. Pozostałości po fortyfikacjach stanowią ciekawy fragment historii. W województwie lubuskim nie ma zbyt wielu miejsc, gdzie zachowałyby się w tak dobrym stanie. To na pewno powinno stanowić element obowiązkowy punktu każdej wycieczki do Żar.